witam Was z trasy Warszawa-Poznań. Jedziemy właśnie autostradą i jedzie się naprawdę super, także wszystko wskazuje na to, że do Poznania dotrzemy w ciągu niespełna 3 godzin. Wybieramy się tam na weekend i muszę Wam powiedzieć, że ja już od dłuższego czasu chciałam odwiedzić to miasto, zwłaszcza, że dawno tam nie byłam, ale dopiero teraz nadarzyła się okazja ku temu, by to zrobić. Mamy tutaj w samochodzie sporo sprzętu, wszystko po to, żeby zrobić piękne ujęcia miasta do vloga, także mam nadzieję, że nam się to uda. A teraz Wam powiem, co mi się tutaj nie podoba. Otóż bardzo nie podoba mi się to, że jedziemy autostradą i są tutaj może nie non-stop, ale często bramki, więc trzeba płacić za to, że ma się ten przywilej, że się jedzie autostradą i ja tego kompletnie nie rozumiem, ponieważ płacimy na to w podatkach i tutaj dodatkowo jeszcze musimy płacić na bramkach tak zwanych. W Niemczech tego nie ma i to jest bardzo wkurzające. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, dajcie znać. Normalnie ludzie robią sobie przerwy w trasie, na przykład na papierosy, na to, żeby zatankować samochód albo żeby coś zjeść. Natomiast ja robię przerwę na drona i ostatnio, słuchajcie, tak się śmiałam ze swoimi znajomymi właśnie, że mówię, no w trasie zrobiłam sobie przerwę. A na co przerwę? Na drona. I po prostu tak się zaczęłyśmy śmiać z koleżankami. Także tak to właśnie, słuchajcie, w moim przypadku wygląda. Jest przerwa, wyjmujemy drona, latamy, a potem wykorzystujemy ujęcia we vlogu. Jestem oczywiście w McDonaldzie i muszę Wam powiedzieć, że teraz mi się przypomniała taka historia z dzieciństwa. Otóż ja, jak wiecie, jestem ze wsi i chodziłam też do szkoły na wsi. I w momencie, kiedy moja klasa pojechała kiedyś na wycieczkę do stolicy wielkiego miasta, Warszawy, to wyobraźcie sobie, że największą atrakcją dla nas był McDonald's. Także dajcie znać, czy Wy też macie podobne historie, czy dla Was również McDonald's był kiedyś takim wielkim wydarzeniem, bo muszę Wam powiedzieć, że dla nas nie liczyły się zabytki. Nie wiem, to chyba mają tak typowe dzieci ze wsi. Nie obrażając oczywiście dzieci ze wsi, ale po prostu na wsi nie ma takich atrakcji. Także dla nas największą atrakcją w Warszawie był McDonald's. Więc jestem tutaj znowu w McDonaldzie i znowu coś zamówiliśmy. Coś do picia, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, słuchajcie. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą. O, proszę. Coś do picia, ja sobie wzięłam frytki, ponieważ wychodzę z założenia, że jedynymi zjadalnymi rzeczami w McDonaldzie są właśnie frytki. Niczego innego bym tutaj nie ruszyła. No i oczywiście napoje. A tak w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że podróżowanie youtuberki wygląda nieco inaczej niż podróżowanie zwykłej osoby, w sensie takiej, która nie nagrywa nic na YouTubie, ponieważ tutaj do każdego wyjścia, do każdego spotkania, do każdego zamówionego dania muszę sobie zawsze doliczyć czas na nagranie, na ustawienie sprzętu, wymyślić jakieś ujęcie ciekawe itd., itd. Także powiem Wam, że często w głowie tworzę sobie różne scenariusze po to, żeby to później dobrze wyglądało w filmie i to zajmuje trochę czasu. Także często jem zimne potrawy, albo moi znajomi na mnie muszą czekać, aż sobie coś nagram, ale mam nadzieję, że efekt finalny jest zadowalający. Witajcie, kochani.
Jesteśmy właśnie w Starym Browarze, w restauracji Weranda, którą to poleciła mi jedna z Was, Emilia, pozdrawiam gorąco. Emilia mi wysłała maila z całą listą godnych polecenia restauracji w Poznaniu, także postanowiłam skorzystać z jej rady i zaprosić Daniela, którego tutaj widzicie. Dzień dobry, tak dokładnie. Na lunch. Kim jest Daniel? Daniel, chcesz coś powiedzieć o sobie, czy mam Cię przedstawić? Ja prowadzę kanał na YouTubie lifestyle'owy, tak może to bardziej historia Poznania jest ciekawa. I masz taki program 6:30, 6:30, tak, dokładnie. 6:30, takie społeczne sprawy internetowe. Kilkuminutowe na przykład o liczbie 666, tak? Na przykład. Albo o tym, w jakich domach straszy? Paranormalne historie, takie bardziej ze świata internetowego i tego, co się dzieje ogólnie globalnie. Także jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam oczywiście na kanał Daniela, ja go Wam podlinkuję pod spodem i muszę Wam powiedzieć, że Daniel jest milionerem. Może żeby było wszystko jasne, pod kątem subskrypcji. Tak, pod kątem tak, Daniel ma, słuchajcie, ponad 1 000 000 subskrypcji na YouTubie, także bardzo, bardzo dużo. Ile takich osób w Polsce jest? Na obecną chwilę 34-35 osób, coś takiego. Także tylko tyle, to jest naprawdę duży sukces. Także gratuluję Ci. Dziękuję. Powiedz mi, jak długo Ci to zajęło osiągnięcie tego pułapu? Jeżeli chodzi o 1 000 000 subskrypcji, to 7 lat już kanał. No prawie, można powiedzieć, że prawie 8 lat, ale taki duży boom nastąpił w 2017 roku. To tak naprawdę dosyć mocno rozwinąłem skrzydła i wtedy ta liczba subskrypcji tak mocno popłynęła. Także widzicie, ile to czasu zajmuje. To nie jest tak, że wiecie, siadacie sobie przed komputerem, kamerą, nagrywacie i od razu macie 1 000 000 subskrypcji. Nie, ja bym bardzo chciała mieć, ale... Chyba, że ktoś kupi to. albo kanał. To... Może jak kupię, to będę miała tyle co ty. W każdym razie nie powiedziałam Wam jeszcze, jak się poznaliśmy, a poznaliśmy się przez to, że Daniel nagrał film, że kupił sobie psa. Tak, zatytułowany Mój nowy pies, w którym pokazywałem mojego małego psiaka, wtedy przynajmniej był mały. Bo teraz już jest duży. No urósł, to tak jak Aston zresztą. Dokładnie, bo jak tylko zobaczyłam, że Daniel ma samojeda i zaczęłam go obserwować na Snapie, to pamiętam, był taki motyw, że jak był Twój piesek malutki, to praktycznie zniszczył Ci mieszkanie. Tak, rozwalił całego kwiatka, który był rozwalony po całym mieszkaniu, było pełno ziemi w całym mieszkaniu i... Szkoda. Słuchajcie, to mnie tak rozbawiło, zresztą pamiętam, że pokazywałam Wam na Snapie tak, wtedy. Na Snapie, no, i od tej pory się znamy. Jesteśmy jedynymi w Polsce, z tego co mi wiadomo, twórcami na YouTubie, którzy mają samojeda. Chyba tak. Także jesteśmy wyjątkowi, ale nasze psy też są wyjątkowe. Znaczy w ogóle jest mało osób, które mają samojedy, to zacznijmy od tego, to też swoją drogą, więc dlatego też twórców jest automatycznie mało. Mam nadzieję, że dzisiaj poznam Twojego pieska. Niestety nie mogłam z moim przyjechać, bardzo chciałam, ale nie wyszło. Jeszcze chciałabym poruszyć temat Twoich tatuaży, może obniżę tutaj kamerę. Tak, zobaczcie. Mam. Powiedz mi, co to są za wzory? Tylko nie ma zegarka, więc ten tatuaż tak trochę gorzej wygląda. Znaczy może zaczniemy od tego, bo to był pierwszy tatuaż i ja też odpowiem, dlaczego tak się świeci. Ze względu na to, że był poprawiany i jest tutaj nałożony specjalny krem, żeby ten tatuaż był tłusty. Na początku był wilk, bo bardzo mi się podobał ten wzór, więc stworzyłem wilka, który jest półgeometryczny. No i później dorobiłem całą resztę, motyw lasu z górami. No, powiedz, czy bolało? Tak, no tatuaż boli, jak najbardziej. Szczególnie przy nadgarstku, bo to jest tu jest kość, więc jak najbardziej boli. I co ciekawe, ja byłem kiedyś przeciwnikiem tatuaży. Tak? Tak, byłem przeciwnikiem tatuaży. Byłem osobą, która bardzo, no nie wiem, ogólnie nie podobały mi się tatuaże i twierdziłem zawsze, że źle to wygląda. No, zrobiłem ten pierwszy i to jest tak, że jak się zrobi... Ponoć się uzależnia. Tak, jak zrobisz już pierwszy, to później robisz kolejne i to jest doskonały przykład tego. Dlatego ja nie robię, żeby potem wiecie, nie chodzić tutaj jak się zacznie, to jest już koniec, Ja kiedyś mówiłam na kanale, że nie podobają mi się tatuaże u kobiet, chociaż niektórym to pasuje, ale mężczyznom jeszcze ujdzie, także... Tak, a to tak jak z kolczykami, tak mi się wydaje, czy z jakimkolwiek elementem. Niektórym pasują na przykład czerwone włosy, innym nie, to też tak wydaje mi się, że to jest element, który musi pasować do... Cały czas słuchajcie, patrzę tutaj na te tatuaże, dlatego nie sugerujcie się tym, co robię, czy jak się zachowuję. W każdym razie jesteśmy w werandzie i za chwilę zamówimy sobie coś do jedzenia, później nam Wam znać, czy to miejsce jest warte polecenia. Postanowiliśmy zamówić grillowanego kurczaka, natomiast ja zamówiłam sobie ravioli truflowe. Jest i moje ravioli oraz kurczak chłopaków. Zobaczcie, kogo tutaj mam.
Samojeda Josiego, który należy do Daniela i ma już 11 miesięcy. Muszę wam powiedzieć, że w porównaniu z moim Asztwanem to jest aniołek. On prawie w ogóle nie szczeka, jest niesamowicie spokojny. Różni się też od mojego Astona tym, że ma znacznie więcej tej sierści, ona jest bardziej puszysta, ogon jest też większy, ale za to pyszczek trochę dłuższy. No ale proszę się tutaj uśmiechnąć do kamery. Dziękuję, dziękuję. Natomiast powiem wam, że to są niesamowite piesełki. Gorąco polecam wam terasę, chociaż trzeba mieć do niej cierpliwość. Tak? Trzeba mieć? No trzeba mieć do ciebie cierpliwość. Także bardzo dziękuję Danielowi, że mi tutaj pokazał Josiego, bo nie mogłam się doczekać, kiedy go zobaczę. I mam nadzieję, że Daniel mnie odwiedzi kiedyś w Warszawie, sam albo właśnie z Josiem, bo bardzo bym chciała, żeby nasze psy się kiedyś poznały. W takim razie jak Dorota oceniasz Josiego? Super, to jest bardzo grzeczny piesio. Bardzo mi się spodobał, słuchajcie. Przy nim, tak jak wam powiedziałam, Aston to jest diabełek, ale musisz sam sprawdzić. No to jak będę w Warszawie, to sprawdzę, na pewno. Ale fajnie by było zobaczyć, jak one w ogóle reagują na siebie. Tak, właśnie, tego jestem bardzo ciekawa, także mam nadzieję, że kiedyś będzie ku temu okazja. Ale bardzo dziękuję Danielowi jeszcze raz dzisiaj za spotkanie oraz za zaproszenie mnie do swojego mieszkania i umożliwienie mi poznania Josiego. I mam nadzieję, do zobaczenia w Warszawie. To jak będę w Warszawie. Pozdrawiam! Dotarłam właśnie do Natalii. Cześć! Nie wiem, czy wiecie, ale Natalia prowadzi świetnego bloga poświęconego włosom o nazwie blondhaircare.com. Zamieszczę wam link do jej bloga pod spodem. Znamy się z Natalią kilka lat, tak? Od 2013 roku chyba? Tak? To jeszcze zanim Dorota była sławna. Co ty... To wytniemy, słuchajcie, co ty opowiadasz? Nie, Jezu, ja myślałam, że Ja tu sobie, słuchajcie, scenariusz jeszcze raz napisałam. od nowa, nie, to niech będzie, bo to będzie śmieszne. No bo ja tak zrobiłam, a myślałam, że przerwiesz. Tego, słuchajcie, nie było w scenariuszu, miałyśmy tutaj rozmawiać o czymś innym. Natomiast tak, rzeczywiście, myśmy się poznały wtedy, kiedy ja jeszcze głównie skupiałam swoją działalność na blogu. Na perfumach, tak? Teraz się przeniosłam w stronę szeroko pojętego lifestyle'u, ale ty cały czas piszesz o włosach i na tym świetnie się znasz. No tak. No Natalia, przyznaj się, Natalia jest w czymś świetnie, ale nie potrafi, wiecie, powiedzieć tak, jestem w czymś dobra. Natomiast kontynuując wątek włosów, to widzieliście Natalię już kilka razy pewnie na moim snapie, ale do tej pory nie było okazji, żeby nagrać z Natalią razem film. Chociaż Natalia była kiedyś w Warszawie i ją zaprosiłam do siebie i słuchajcie, wiecie co zrobiłam? Umówiłam się z Natalią i ona przyszła do mnie, ale ja poszłam się zdrzemnąć. I miałaś wyciszony telefon. Miałam wyciszony telefon i Natalia czekała pół godziny pod budynkiem, w którym mieszkam, aż w końcu sobie poszła. I ja się później obudziłam, kiedy już Natalii nie było. I słuchajcie, było mi tak głupio. Ale wybaczyłam. Natalia wybaczyła, bo inaczej nie byłoby mnie dzisiaj u ciebie, bo Natalia jest z Poznania. To jest kolejna osoba z Poznania, z którą bardzo chciałam się spotkać i cieszę się, że mnie tutaj zaprosiłaś, a raczej się wprosiłam. Nie no, chyba zawsze jesteś mile widziana. A propos jeszcze włosów, to jesteś specjalistką w zakresie włosów suchych i zniszczonych. Tak, przynajmniej wnioskując z tej książki, ponieważ Natalia wydała książkę swoją. Tak, ponieważ takie włosy sama miałam i dlatego wiem najlepiej z własnego doświadczenia, jak o nie dbać. Także Natalia wydała książkę, ona ma tytuł Pielęgnacja włosów suchych, porowatych i zniszczonych. Możemy się tutaj dowiedzieć, co jeść, żeby nasze włosy wyglądały pięknie i żeby rosły mocne i zdrowe. To ja powinnam ją przeczytać w całości. Nie no, twoje włosy są bardzo ładne, bardzo zdrowe. Tak? Tak, widzę teraz, no. Nie kłamiesz? Nie. Błyszczą, a niektórzy komentują, że moje włosy są no bo w tym świetle tego nie widać, ale naprawdę błyszczą. Przyjrzałam się, jak wpadało światło z góry. Słuchajcie, teraz się bardzo ucieszyłam. Także to oznacza, że warto dbać i stosować określone produkty do włosów. Są cienkie, na pewno są cienkie, ale są bardzo ładne, zadbane. Takie błyszczące, zdrowe. Tak. Natomiast na pewno wielu rzeczy z swojej książki można się dowiedzieć. Ona jest też tutaj opatrzona pięknymi fotografiami i można ją kupić na stronie blondhaircare.pl, tak? Tak. Także podlinkuję ją pod spodem. Zaopatrzcie się w tę książkę, ponieważ na rynku praktycznie nie ma takich pozycji. No to jest pierwsza książka. Pierwsza książka poświęcona, nawet tutaj jest napisane, że to jest pierwsza książka poświęcona Tak, jest to pierwsza książka poświęcona typowo włosom takim suchym, zniszczonym. Zawarłam w niej wszystkie podstawowe informacje na temat włosów właśnie suchych, problematycznych i takich porowatych, zniszczonych, rozdwajających się, plączących się.
elektryzujących się i tak dalej. Ja zauważyłam, że kobiety, które oglądają mój kanał, bardzo często pytają mnie o włosy i wydaje mi się, że to jest taki temat, o którym warto rozmawiać na YouTubie. Także dajcie mi znać, gdybyście chcieli, żebyśmy kiedyś z Natalią nagrały odrębny film poświęcony włosom. Myślę, że to mógłby być bardzo ciekawy materiał. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to muszę Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu namawiam Natalię gorąco do tego, żeby zaczęła nagrywać filmy na YouTubie, ponieważ jej bloga czyta miesięcznie ponad 100 000 osób, także bardzo, bardzo dużo. A na YouTubie nie ma takiej osoby, która mówi o włosach, także bardzo Was o to proszę, ponieważ moje namowy nie wystarczają, żebyście Wy również zachęcili Natalię do tego, bo ona się stresuje, widzę. Troszeczkę. I też jest, słuchajcie, perfekcjonistką, także ja wiem, jak to jest, łączę się z tobą w bólu. Nagrywamy 10 000 razy i nigdy nie jesteśmy zadowolone z efektu finalnego, ale kiedyś trzeba zacząć, także dajcie proszę znać, czy chcielibyście, żeby Natalia założyła swój kanał. A ja jeszcze tutaj zaprosiłam Natalię do tego, żeby opowiedziała mi o swoich ulubionych produktach do włosów i wybrałyśmy tutaj kilka, tak? Numer 1 wśród olejków dla mnie to olej arganowy. Ale jaka marka? Bo nie powiedziałaś. Wiesz co, marka nie ma znaczenia. Marka tutaj nie ma znaczenia, okej, chodzi to jest tylko akurat o na olej komi. arganowy, tak. Ja mam Moroccan Oil i też się dobrze sprawdza, w sensie używam regularnie i polecam właśnie. Tak, wśród masek do włosów między innymi, bo mam mnóstwo ulubieńców, ale Tak, między całą innymi... szafę Natalia ma. Tak, tylko że wszystkich moich ulubieńców wykończyłam i wyrzuciłam opakowania i została tylko ta. Także jest to Biowax Latte z proteinami mlecznymi. Ona świetnie wygładza, nabłyszcza włosy i tak nawilża bardzo mocno, także polecam. Można ją kupić w Rossmanie, z tego co pamiętam. Chyba w Superfarm, nie wiem czy w Rossmanie też, ale... W Rossmanie kupowałam Biowax na siłownię, być sobie może chodziło, ma już są. takie mniejsze. Być może już są, nie mam pojęcia, okej, ale dobra. ja kupuję zawsze w Superfarm. Następnie szampon Seboradin. Uwielbiam go, bo nie dość, że świetnie pielęgnuje skórę głowy, to jeszcze bardzo dobrze wpływa na włosy, A jak na pachnie? końcówki. Wiesz co, Bo chyba... wygląda jakby ładnie pachniał, No ale właśnie nie chyba wiem. niezbyt ładnie, Nie ale znam. dla mnie się liczy działanie, także... Nie jest tak źle. Myślałam, jak powiedziałaś, że nie jest zbyt ładnie, to że to będzie coś złego, ale nie. Okej, powinnam spróbować, bo zawsze byłam ciekawa tej no, marki. Spróbuj. A jeśli chodzi o olejki takie z silikonami, to polecam mój ulubiony produkt Kerastase Elixir All Time. Ale ja miałam go w wersji różowej i nawet pokazywałam go Wam kiedyś w ulubieńcach, który pachnie jak perfumy La Vie Belle i on się naprawdę bardzo dobrze sprawdzał. Chyba końcówka mi została, bo ja go mam na siłowni cały czas, ale szklane opakowanie jest teraz, a ja mam plastikowe takie Wiesz co, bardziej. a teraz przypomina mi ten zapach Coco Chanel Mademoiselle. Także mamy tutaj 4 ulubione produkty Natalii. Reasumując, piszcie proszę w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy nagrały razem film i czy Natalia ma zakładać swój kanał, a my teraz pójdziemy nakarmić kotka Natalii, który bardzo lubi Surowe mięsko. Póki co gorąco się z Wami żegnam, ponieważ kończę już dzisiejszego vloga i widzimy się w kolejnym. Pa, pa! No, zachowujesz się dokładnie tak jak moje koty, kiedy czegoś chcą. No tak, zazwyczaj wtedy, kiedy chcą coś zjeść. No już.